Cześć, witam w kolejnym odcinku na kanale Wyjątkowe Motocykle. W dzisiejszym odcinku przedstawimy Wam motocykl, który już jakiś czas jest w naszej wypożyczalni, ale nie mieliśmy za dużo czasu, żeby go pokazać. Pojawił się u nas w czerwcu. Od tego czasu dużo motocykli się pojawiło, nie mieliśmy odpowiedniej scenerii. W związku z tym troszeczkę się przeciągnęło, mamy listopad, ale znaleźliśmy fajne rozwiązanie na przedstawienie Wam tego motocykla. Jest to Triumph Tiger 1200 Rally Explorer. Dzisiaj go zaprosiliśmy do ogródka, który znajduje się w bajecznym miejscu Estepona. I tutaj nawiążę jeszcze do tego, że w poprzednim odcinku, który nie był konkretnie prezentacją motocykla, tylko 5 motocykli, które przywieźliśmy do Hiszpanii, właśnie on jest jednym z tych 5 motocykli, a więc możesz go również wypożyczyć u nas w Hiszpanii. W czasie od listopada do końca marca jesteśmy w Esteponie. Dzisiaj gości u nas Paweł i Edyta na tym motocyklu. Bardzo dziękujemy za prezentację tego motocykla, jak ładnie Wam się jeździło. Zaprosiliśmy motocykl do ogródka, ale powiem Wam, że ja już się ubrałem, jest trochę zimno. 17 stopni jest teraz wieczorem, w związku z tym chyba troszeczkę w szaleńczy sposób zabierzemy naszego tygrysa do środka. W dzisiejszym odcinku nas Stefan będzie pomagał mi opowiadać o Tigerze, a więc przejdźmy już do rzeczy. Tiger jest kolejnym motocyklem, który pojawił się w naszej wypożyczalni jako drugi Tiger. Mamy już Tigera 900, a w tej chwili pojawił się Tiger 1200 jako jego większy, taki bardziej umięśniony brat. I siadając na tym Tigerze widzimy, czujemy, że siedzimy naprawdę na wielkim motocyklu, który przy motocyklach, które posiadamy w naszej wypożyczalni, może konkurować z Ducati Multistradą, może konkurować z GS-em 1250 Adventure i niebawem, mam nadzieję, będzie porównywany do najnowszych Adventure'ów, które powinny się pojawić, tak jak wcześniej słyszeliście, w naszej wypożyczalni. I teraz przejdźmy do konkretów. Czym ten motocykl różni się od 900, którą mamy u nas w ofercie? Jakie są różnice, dla kogo jest 900, dla kogo nadaje się 1200 i tutaj tak w skrócie postaram się Wam przedstawić. 900 to jest motocykl, który jest dla osób, które oczekują mniejszego, lżejszego, bardziej zwrotnego motocykla. Dla osób, które zarówno już długo jeżdżą, jak i dla osób, które zaczynają. 900 jest bardzo zwrotna, bardzo elastyczna, nie brakuje jej mocy i to widzieliście w odcinku, który przedstawialiśmy o 900. To był drugi odcinek z serii Wyjątkowe Motocykle. A jesteś pewny, że nie trzeci? Tak, wiem, masz rację. 1200 jest motocyklem dla tych, którzy chcą daleko podróżować, ale również i na krótkich odcinkach. Mimo że to jest bardzo ciężki motocykl, również jest zwinny. Daje radę i w krętych, wąskich ścieżkach, jak i na autostradzie, jak i na dwupasmówce. Również bardzo ładnie wchodzi w zakręty, ale weźcie pod uwagę, że to jest wersja Rally, czyli ta wersja podwyższona do góry na kole 21. To koło powoduje, że teoretycznie motocykl powinien gorzej się pochylać w zakrętach, ale on sobie świetnie z tym radzi zarówno na prostych i krętych drogach. Ale tak jak powiedziałem, jest motocyklem wyższym. Na szczęście ma zawieszenie regulowane, zależy od trybu jazdy i ma możliwość wymuszenia obniżenia motocykla. Ja, mając swój wzrost, mam wrażenie, że siedzę na wielkim motocyklu i przy ustawieniach najwyższych, przy wersji takiej twardej, brakowało mi pod nogami momentami ziemi.
Jest to takie miejsce, które Wam już pokazywaliśmy, El Puente Nuevo. I funkcja, która umożliwia obniżenie tego motocykla w dół, świetnie się sprawdziła, żeby nie doszło do wywrotki. Wystarczy, że ten motocykl bardziej nam się w którąś stronę pochyli i stracimy nad nim kontrolę i go wtedy położymy na siebie. I tutaj przytrzymując przycisk Home dłużej, nie jednorazowym przyciśnięciem, tylko przyciskamy i przytrzymujemy, motocykl o te 2 cm nam zjeżdża do dołu i do momentu, w którym nie przekroczymy prędkości 80 na godzinę, utrzymuje się na tym położeniu. Świetne rozwiązanie przy tak wielkim motocyklu, który waży około 250 kg. Jego bak o pojemności 30 litrów na pewno nie pomaga, kiedy jest zapełniony, żeby tą równowagę złapać. I moc tego motocykla około 150 koni przy tym silniku. Kolejna bardzo ważna sprawa to jest model na rok 24, czyli ten model poprawiony. Niektórzy twierdzili, że ten motocykl w poprzedniej wersji klekotał, że było słychać w tym silniku trzycylindrowym taki klekot. No, nie chciałbym tego porównywać do Boxera w BMC, bo to jest zupełnie inny dźwięk. Tutaj bardziej bym szukał jakichś dźwięków przypominających latające śrubki w silniku. Takie grzechotanie, które mogłoby dać do myślenia, czy wszystko na pewno jest dobrze z tym silnikiem. Podobno to poprawiono, ja nie słyszę tych dźwięków przy tym silniku. Ten motocykl nie ma jakiegoś dużego przebiegu, a więc będziemy obserwowali, jak te zmiany wśród naszych klientów, wśród naszych zaprzyjaźnionych uczestników w różnych wyprawach. Mamy kolegów, którzy mieli ten poprzedni motocykl i tak jak jeździli tą wersją na rok 2024, przekazywali nam, że rzeczywiście ten silnik zupełnie inaczej pracuje, a więc zakładam, że inżynierowie naprawdę postarali się, żeby jeszcze bardziej ulepszyć ten motocykl, mimo że jest to wersja taka już naprawdę bardzo w detalach dopracowana. Motocykl wyszedł na oponach takich lekko kostkowych, one nie nadają się na szudr, na jakieś wyprawy górskie. U nas po 12 tysiącach nadawały się do wymiany, przeszliśmy na opony typowo szosowe. Ten motocykl i tak głównie jeździ po szosie, a więc wydaje mi się, że ten kierunek powinniśmy obierać, że nawet jeżeli motocykl wychodzi na oponie takiej hybrydowej, jak to tłumaczyliśmy w odcinku o oponach, to przechodzimy na opony bardziej asfaltowe. I ja dobrze wiem, że porównując ten motocykl do 900, nie porównuję go pod kątem takich, że w tej samej grupie powinien być zaszeregowany. Ten motocykl jest zupełnie inny, ale my dobierając ten motocykl do grupy wyjątkowych motocykli w naszej wypożyczalni, chcieliśmy zarówno mieć motocykl, który z najwyższej półki będzie motocyklem, który można porównać do tych największych adventure'ów, ale też motocyklem, który będzie można porównać do mniejszego Tigera. Po to zamawiając ten motocykl, konfigurując go, staraliśmy się zrobić różnice na każdym kroku. Dla nas kolor motocykla też ma znaczenie, bardzo dużą wagę do tego przywiązujemy. W związku z tym motocykl ma inny kolor. Przypomnę, że 900 w kolorze khaki, tutaj mamy taki piaskowy złoty. W 900 kufry są w kolorze srebrnym. To są dokładnie takie same kufry, co w 900, tutaj w modelu 1200, tylko tutaj mamy w czarnym macie. W 900 jeszcze bardzo taki szczegół, który naprawdę robi robotę, to oparcie dla pasażera. Na kufrze jest przymocowane w postaci takiego, to nie jest materiał, to jest bardziej guma, która powoduje, że pasażer opierając się o kufer jest mu wygodniej. Dużo jest takich różnic, które powodują, że ten motocykl nie tylko gabarytem, nie tylko mocą jest inny od Tigera 900. Między innymi możemy tutaj zauważyć, że motocykl nie jest napędzany za pomocą łańcucha, tylko za pomocą wału. Do tego mamy przeróżne udogodnienia związane z bezpieczeństwem. Mamy
radar, który odpowiada za wyeliminowanie, za poinformowanie za pomocą pomarańczowych diod na lusterkach o tym, że mamy pojazd w martwym polu. Tak jak już wcześniej mówiłem, z przodu mamy koło 19. Czekaj, jakie koło? Dobrze, nie koło 19. Wiem, pomyliłem się, już poprawiliśmy. 21 koło z przodu. Z tyłu mamy 18 cali, o tym jeszcze nie wspominałem. Nie można zapomnieć o wszystkich udogodnieniach, które mamy w motocyklu. Oczywiście mamy tempomat, podgrzewane manetki, podgrzewany fotel i kierowcy, i pasażera, ale to już jest standard w dużych adventurach. Myślę, że takim newsem, o którym właśnie opowiedziałem, jest ten radar, który uważam, że jest jednym z fajniejszych elementów, które mamy w tej chwili w nowych motocyklach, w tych, które u nas się pojawiają w wypożyczalni. Prawie każdy już posiada ten radar. Ja, tak jak zawsze Wam mówię, nie chodzi o to, żebym Wam przedstawiał te wszystkie parametry ze szczegółami. Nie chcę w żaden sposób dziennikarski Wam o tym opowiadać. Przedstawiliśmy Wam nasz nowy motocykl, który już, tak jak mówiłem, od jakiegoś czasu jest w wypożyczalni. Cieszy się dużym zainteresowaniem i bardzo się cieszę, że mogłem o nim opowiedzieć razem z moim nowym Stefanem, który wydaje mi się, że jest mi dużo raźniej, kiedy się pojawił. Zobaczymy, może kreatywnie jego postać zaczniemy rozwijać, żeby towarzyszył w filmach. A ja przypominam, że do końca marca jesteśmy w Hiszpanii. Tiger zostaje z nami w tej Hiszpanii. Mamy 5 motocykli, które są z nami tutaj, po to, żeby je testować. Staramy się wybierać takie motocykle, które najbardziej cieszą się zainteresowaniem z Waszej strony i w taki sposób, żebyście mogli je porównywać. Wydaje mi się, że świetnym rozwiązaniem jest porównanie Triumfa Tigera z Multistradą, z BMW 1250, które mamy u siebie na pokładzie w Hiszpanii. Zobaczymy, jakie jeszcze dojdą kolejne motocykle. Mamy, tak jak powiedziałem, w planach, żeby pojawił się nowy Adventure z BMW. Oczywiście mówię o GS-ie 1300. Dlatego na dole macie link do filmu, który przedstawia te 5 motocykli, które tutaj przyjechały. Możecie też się więcej dowiedzieć na temat, jak dołączyć do tych wypraw, które proponujemy. To są szybkie wyjazdy, w których przyjeżdżacie w piątek, wyjeżdżacie we wtorek, czyli jesteście 5 dni z nami. Możecie pojeździć, potestować i po to, jeszcze raz powtarzam, że Tiger trafił tutaj jako ten motocykl godny tych największych adventurów. W związku z tym niebawem będziemy robili kolejne testy motocykli. Zapraszamy do oglądania naszych filmów i jeszcze raz powtarzam, zapraszamy na wyprawy do Hiszpanii. Dziękuję za to, że byliście z nami do końca. Dziękuję za całą prezentację. Cześć!